To jest godzina 16, mamy czas do 15:30, bo do 15:30 jest czynne to Muzeum Wojny. No i widzimy pierwsze eksponaty. Śmigłowiec. Chinook 47. 4 osoby go obsługiwały, prędkość niecałe 300 km na godzinę, waga ponad 22 tony, zasięg 500 km. No duży amerykański śmigłowiec. Duży, wygląda trochę jak łódź podwodna. Muzeum powstało w 1975 roku. Muzeum poświęcone jest wojnie w Wietnamie w latach 1955-1975. Mamy następny czołg. Spychacze. Buldożery, tak, 40-tonowe. Następne wozy bojowe, pancerne, armaty, tak szybko przelecimy. Podjedziemy jeszcze do samolotów. Amerykańskie myśliwce F5A. Takie wyposażenie, parametry. Tu mamy jakieś awionetki, tam mamy jeszcze bombowce, widzę. I tam mamy śmigłowiec. Bo... Tu mamy tak, to jest bombowce, a tu mamy śmigłowiec. Tutaj działeczko. UH-1H. Aj, ci ludzie. Tu ma ciekawe wyrzutnie. Tak to mniej więcej wygląda. Muszę tu śmigłowiec, jak śmigłowiec na tamte czasy, bardzo ascetyczne wyposażenie. Mieli po prostu walczyć. Muzeum Wojny. Teraz zobaczymy, czy już wchodzimy, czy jeszcze mamy jakieś eksponaty tutaj na zewnątrz. Widzę jakieś dwa ciekawe. Tu mamy dzwon drewniany, symboliczny. To jest dzwon stworzony z bomby, które były z Amerykanów. Zobaczmy, jak to brzmi. Ku pamięci Wietnamczyków zamordowanych, można powiedzieć, głównie przez Amerykanów, bo to, co oni robili, to była zbrodnia wojenna. Zwłaszcza jak się traktowało drewno sztuczne. Tu możemy naciskać i
Widzimy poszczególnym na ekranie, jakie efekty przynosiła dana bomba. To jest leaflet bomb. Tutaj jest bomb 750. Proszę. Tak ona wyglądała. A na przykład tutaj jest jakaś taka duża bomba. To chyba to Blue Bomb Life Unit. To jest to, co tutaj stoi z lewej strony, nie? A to jest mówię, że takie multimedialne, tylko nie wiem, gdzie tu się rozpoczyna to zwiedzanie. Jesteśmy na drugim piętrze, ekspozycja pierwsza. No, głównie fotografie i ekspozycja doświadczeń poszczególnych ludzi. To są dzieci po tych bombardowaniach chemicznych przez Stany Zjednoczone. Dzieci rodziły się z niekształconymi kończynami. No tutaj macie nawet wytyczone te płody zniekształcone. Wiele ich nie przeżyło, też ludzi. Przemówienie Ho Chi Minh, który jednoczy ludzi do walki. Macie tu poszczególne jednostki wojskowe rozlokowane w Wietnamie Południowym na czerwiec 1969 roku. Tak w zasadzie trochę nie rozumiem, czemu oni tak gloryfikują tu żołnierzy amerykańskich i tyle eksponatów tutaj i oznaczeń wojskowych poszczególnych dywizji, które brały udział w mordowaniu. Jakiś, nie wiem, sentyment mają. No tu jest zestawienie statystyki 3 wojen światowych, znaczy 3 wojen. II wojny światowej, koreańskiej wojny i wietnamskiej wojny. Zbrodnia ludobójstwa Amerykanów, trzeba nazywać to rzeczy po imieniu. Tu mamy kolejną amunicję. No cóż, to wszystko służy do zabijania. Przed nami słynne zdjęcie Napalm Girl autorstwa Nika Ut. Wykonano je w czerwcu 1972 roku. Zdjęcie przedstawia przerażoną, nagą dziewczynkę biegnącą w kierunku punktu pierwszej pomocy. Kilka minut wcześniej jej plecy i lewa ręka
zostały poparzone napalmem. Jej ubranie stanęło w płomieniach i aby się uratować, dziewczynka zdjęła z siebie wszystko, co miała na sobie. Zdjęcie przedstawia Kim Phuc, która miała wtedy 9 lat. Oparzenia objęły około 50% ciała dziecka. Lekarze ze szpitala barskiego w Saigonie stwierdzili, że nie ma ona większych szans na przeżycie, ale cudem przeżyła. Zdjęcie to trafiło na okładkę New York Timesa następnego dnia i obiegło cały świat. W ciągu następnych 14 miesięcy od tego zdarzenia Phuc przeszła 17 operacji, ale pozostały jej poważne ograniczenia w zakresie ruchu, które trwały przez dekadę, aż do operacji rekonstrukcyjnej w Niemczech Zachodnich w 1982 roku. Obecnie mieszka w Kanadzie i jest ambasadorem dobrej woli UNESCO. Są miny piechotne. Takie były zaburzenia po zrzuceniu bomb pomarańczowych. Takie śrutówki robili w bombach, żeby było większe pole rażenia. Stycznych fotografii. Zobaczcie, że ten salon wystawienniczy jest pomalowany na pomarańczowo. Tu mamy tankowanie, przewożenie pomarańczowego agenta. Tu mamy wojska amerykańskie zabezpieczone przed tym toksycznym oddziaływaniem. Tu mamy rozpylanie. Tu mamy mapę, gdzie zrzucono i rozpylono agenta pomarańczowego. Tu skutki względem natury, czyli wypalone wszystko do dnia. Chodziło o to, żeby wypalić miejsca, dżunglę, żeby było widać, może nie widać, tylko żeby uniemożliwić sądy tam przekrywanie się. Oczywiście nie tylko był pomarańczowy agent, był też różowy, zielony, ale biały, niebieski. I te dioksyny oczywiście przede wszystkim nie zostały obojętne na ludności cywilnej. Zobaczcie, to są takie zdjęcia dosyć drastyczne. Ludzie bez nóg. Ludzie bez nóg, bez oczu, z kompletnymi deformacjami ciała. Czy można to nazywać ludobójstwem i zbrodnią przeciw ludzkości? Wydaje mi się, że bezsprzecznie. Nie wydaje, jestem 100% pewien. Tak Amerykanie niszczyli Wietnamczyków. Trzeba to powiedzieć otwarcie.